Olej chłodniczy pełni kluczową rolę w prawidłowym działaniu układów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Odpowiada on za smarowanie sprężarki, redukcję tarcia oraz ochronę podzespołów przed zużyciem. Wzrast ze wzrostem popularności klimatyzacji w domach, biurach i samochodach coraz więcej osób interesuje się tematyką serwisu HVAC i samodzielnej obsługi urządzeń. Jednym z częstszych pytań, które pojawia się wśród użytkowników i początkujących serwisantów jest to, czy można mieszać ze sobą różne oleje chłodnicze i jakie mogą być konsekwencje takiego działania. W tym artykule rozwiejemy te wątpliwości i wyjaśnimy, dlaczego odpowiedni dobór oleju jest tak istotny dla żywotności i wydajności całego systemu. Zapraszam! Rodzaje olejów chłodniczych. Na rynku dostępnych jest kilka głównych typów olejów chłodniczych, z których każdy ma swoje unikalne właściwości i zastosowania. Olej mineralny to najstarszy i najbardziej tradycyjny rodzaj. Wytwarzany z rafinowanej ropy naftowej, charakteryzujący się dobrą kompatybilnością ze starszymi czynnikami chłodniczymi. Olej syntetyczny, do którego zaliczamy m.in. POE oraz PAG, cechuje się nowoczesnym składem chemicznym, wyższą stabilnością termiczną oraz lepszymi właściwościami smarnymi, dzięki czemu idealnie współpracuje z nowszymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak R134, R32 czy chociażby R410A. Z kolei oleje poliestrowe są szczególnie hygroskopijne, co oznacza, że łatwo pochłaniają wilgoć z otoczenia, przez co wymagają wyjątkowej ostrożności przy przechowywaniu i aplikacji. Różnice między tymi olejami wynikają głównie ze składu chemicznego. Oleje mineralne mają prostszą strukturę, podczas gdy syntetyczne i poliestrowe są projektowane w laboratoriach, by lepiej radzić sobie z ekstremalnymi temperaturami i wysokim ciśnieniem pracy. Istotna jest również ich lepkość, wpływająca na zdolność smarowania sprężarki oraz kompatybilność z określonymi czynnikami chłodniczymi. Właśnie dlatego dobór odpowiedniego oleju nie jest przypadkowy, a mieszanie ich między sobą może poważnie zaburzyć prawidłowe działanie układu. Czy można mieszać różne oleje chłodnicze? Mieszanie różnych olejów chłodniczych jest poważnym błędem, ponieważ każdy z nich ma odmienny skład chemiczny, dodatki uszlachetniające oraz właściwości smarne, które zostały zaprojektowane pod konkretny typ czynnika i warunki pracy układu. Połączenie niekompatybilnych olejów może prowadzić do reakcji chemicznych skutkujących powstawaniem osadów i zanieczyszczeń, które blokują przewody oraz elementy układu. Co więcej, mieszanka traci swoje właściwości smarne, co zwiększa tarcie i przyspiesza ewentualnie zużycie podzespołów. W konsekwencji może dojść do spadku wydajności całego systemu, przegrzewania się komponentów, a nawet do zatarcia sprężarki, czyli jednej z najdroższych części całej instalacji. Takie uszkodzenia wiążą się z kosztownymi naprawami, które często przekraczają wartość samego serwisu olejowego. Dlatego absolutnie nie warto ryzykować i zawsze należy stosować wyłącznie zalecany przez producenta olej. Producenci urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawsze jasno określają, jaki typ oleju należy stosować, a ich wytyczne znajdują się w dokumentacji technicznej oraz na tabliczce znamionowej urządzenia. Sprawdzenie tych informacji to podstawowa czynność, która pozwala uniknąć błędów mogących doprowadzić do poważnych awarii. Instrukcja producenta nie tylko wskazuje właściwy rodzaj oleju, ale także precyzuje jego ilość, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego smarowania i pracy sprężarki. Zignorowanie tych zaleceń, np. poprzez użycie nieodpowiedniego lub zmieszanego oleju, może skutkować utratą gwarancji, obniżeniem sprawności systemu, a nawet całkowitym unieruchomieniem instalacji. Dlatego podczas każdego serwisu układu chłodniczego czy klimatyzacyjnego należy zawsze kierować się dokumentacją techniczną i wytycznymi producenta, traktując je jako podstawowy standard bezpieczeństwa pracy. Jak prawidłowo dobrać olej do układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego? Dobór właściwego oleju do układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego zawsze powinien opierać się na dokumentacji technicznej urządzenia oraz wytycznych producenta sprężarki.
Właściwy typ oleju można rozpoznać sprawdzając tabliczkę znamionową, instrukcję obsługi urządzenia lub korzystając z profesjonalnych baz danych i katalogów serwisowych. W przypadku wątpliwości najlepiej skorzystać z pomocy autoryzowanego serwisu, który dysponuje certyfikowanym sprzętem i wiedzą, pozwalającą na prawidłowe napełnienie układu oraz kontrolę jego parametrów. Wymiana oleju jest konieczna m.in. po zatarciu lub wymianie sprężarki, przy przechodzeniu na inny czynnik chłodniczy wymagający kompatybilnego oleju, a także wtedy, gdy stwierdzi się obecność wilgoci lub zanieczyszczeń w układzie. Prawidłowy dobór i aplikacja to nie tylko kwestia wydajności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa pracy całego systemu i uniknięcia kosztownych awarii. Jak słyszeliście w materiale, warto zastanowić się, zanim zmieszacie ze sobą oleje i absolutnie tego nie robić. Ja zapraszam Was do pozostałych naszych materiałów i widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam!